Dzisiaj recenzja opon Mitas E13 z przodu oraz E12 z tyłu. Takie combo to najagresywniejsze combo od Mitasa dla motocykli Adventure. Ulubiony set Chrisa Bircha, a także i mój. Zaczniemy od przodu, czyli E13. Bardzo agresywna opona, ale nie taka typowo enduro. Jest ona dopuszczana normalnie na drogi, więc to co tutaj jest z niej fajne, to to, że ona została tak zaprojektowana, że naprawdę super się na niej składa na asfaltach. Jak jeździłem w Serbii, to na zakrętach ciasnych, na asfalcie, nawet nie w jakąś super pogodę ciepłą, więc asfalt nie był nagrzany, nie było tak dobrego trzymania, ale na tej oponie bardzo fajnie można było schodzić bardzo nisko. Jak sobie zobaczycie na te kosteczki, u mnie już są praktycznie wytarte. Zrobionych mam na niej ponad 7000 km. Zrobiona duża część teta w Serbii, tet w Polsce i wiele takich weekendowych wypraw, tak jak dzisiaj. I ta opona ma niesamowicie fajnego gripa w piasku, w błocie, tam gdzie naprawdę trzeba się wgryźć w teren. Te ząbeczki są wąskie, jak widzicie, małe i duże odstępy pomiędzy nimi, więc bardzo fajnie się to wszystko zachowuje w terenie. Wcześniej jeździłem, porównując na przykład tą M13 do E9 lub E10, bo będę się obracał tutaj w kategorii Mitasa, ponieważ te opony najbardziej mi odpowiadają. Mają bardzo fajny zakres od on-road do off-road i po prostu w zależności od tego, co się chce, wybiera się poszczególną oponę i jest super. Ta opona jest dużo bardziej wytrzymała, jeśli chodzi o dystanse od 9 i też wydaje mi się, że zachowuje się lepiej. Wydaje mi się, że te kostki tutaj są szersze i przez to fajnie się wchodzi w zakręty. Zawsze o ile nie biorę jakichś dual sportowych opon, na przykład E07, to zawsze naprzód biorę 13. Super się ona sprawdza. W suchym rewelacja, w mokrym to samo. Zobaczcie teraz tak, po kilku tysiącach kilometrów widać, że co drugi rządek trochę bardziej się jakby wyciera. To powoduje, że ta opona delikatnie zaczyna skakać na asfalcie po kilku tysiącach kilometrów. Dla mnie nie jest to żaden problem, bo na asfaltach ani na jakichś highwayach, autostradach nie jeżdżę za często, więc nie przeszkadza mi to, jeśli czasami ona delikatnie podskakuje. Natomiast amortyzator to i tak w dużej mierze wybiera, więc dla mnie nie czuć. Przechodzimy do 12. 12 to jest bardzo ciekawa opona, która jest tylko w jednym rozmiarze, tylko w 18 średnicy koła. Dopiero na Tenerce 700 mogłem ją wypróbować. Wcześniej jeździłem na 660 i tam jest koło 17. Mitas tej kategorii opon nie produkuje w innych rozmiarach. Dlatego teraz ją sprawdzałem na Tenerce i chyba to moja ulubiona opona offroadowa. Oczywiście wersja Dakar, dużo twardszy karkas, dużo twardsza mieszanka gum, więc są one naprawdę odporne na przebicia, na jazdę agresywną po kamieniach. Ciężko tą oponę przebić, mi się nigdy nie udało, na szczęście odpukuje drewno, cyk. Opona jest o tyle ciekawa, że jest węższa niż na przykład niż w Tenerce powinna być założona opona. Znaczy powinna, niż jest dodawana domyślnie. Jeśli byśmy brali E9, to prawdopodobnie bierzemy szerszą. Tutaj jest ta opona węższa. Dlaczego węższa? Ona została zaprojektowana dla tych, którzy jeżdżą na rajdach Dakar, gdzie teren jest bardzo wymagający, piaszczysty, kamienisty i węższa opona dużo lepiej wgryza się głęboko w ziemię. Szersza opona co prawda jest stabilniejsza, ale nie wgryzie się tak głęboko na przykład w piasek jak ta. Jeśli ta opona się wgryzie w piasek, no to automatycznie wszystkie te boczne kostki i tak dalej są w stanie pchać motocykl do przodu. W piasku jeździ się lepiej, w błocie jeździ się moim zdaniem też lepiej. Jeśli mam wybierać między E3, E12 a E9, to zakładając, że jeżdżę więcej w terenie albo staram się maksymalnie dużo jeździć w terenie, biorę 12, bo naprawdę super się ona sprawdza. Jeśli zakładam, że chcę trochę więcej pojechać asfaltem, to 9 też jest dobrym rozwiązaniem, ponieważ jest szersza i lepiej się zachowuje na drodze. No i to jest taki jedyny minus, że węższa opona na asfalcie w zakrętach będzie się troszkę gorzej zachowywać. Oczywiste to jest. Ale nie do tego ona została stworzona. Ona została stworzona do terenu i w terenie spisuje się świetnie. Tutaj teraz wytargałem, przejechałem stąd przez takie kolejny. Idzie to jak burza. Leci to fajnie przez kolejny.
Przez to, że jest węższa, to też w wąskich kolejnach dużo łatwiej jest prowadzić motocykl. W błocie, w mokrym oczywiście rewelacja. Piasek bardzo dobrze. Na suchym no to nie ma równych, po prostu nie ma równych w tej oponie. Z minusów nie wiem, ciężko mi zauważyć jakiekolwiek minusy, oprócz tego, że faktycznie na asfalcie w zakrętach może być odczuwalne, no trzeba bardziej troszkę uważać. Ja nie widzę jakiejś takiej dużej różnicy, bo ja też bardzo zachowawczo jeżdżę, szczególnie na asfalcie, a jak już pada deszcz, to w ogóle jeżdżę jak stary dziadek. I tak też polecam jeździć, bo po co szukać gdzieś tam granic możliwości, po co ryzykować na mokrym asfalcie, tam gdzie jeżdżą samochody. Jeśli chodzi o głośność, ja kompletnie nie mam pojęcia, o co ludziom chodzi z tą głośnością, że jedne opony są ciche, drugie głośne. Naprawdę nie wiem co powiedzieć, czy ona jest głośna, czy cicha, musicie poszukać gdzie indziej. Wiadomo, jak się założy oponę na asfalt, to ona idzie gładziutko, więc będzie idealnie cicho. Tu jakieś dźwięki na pewno się pojawiają, natomiast w porównaniu do głośności silnika, czy tego wszystkiego, co jest na zewnątrz, czy szumu wiatru, to ja po prostu tych opon nie słyszę, więc nie wiem co powiedzieć. Musicie sami stestować. Także teren, opony stworzone idealnie do terenu. Jeszcze słowo o wersji Dakar, ponieważ ja prawie zawsze wybieram wersję Dakar. Jest to twardsza mieszanka, dodatkowo wzmocniona, bardzo ciężka do przebicia. Tylko raz chyba wziąłem wersję nie Dakar, kiedy jechałem do Norwegii. Tam potrzebowałem opony, która szybko się nagrzewa w niskich temperaturach, która jest miękka, ponieważ te opony są twardsze Dakar. Potrzebowałem wersję standardową, żeby ona się potrafiła szybciej nagrzać, żeby miała dobrą przyczepność w norweskich warunkach. Natomiast w suchych warunkach, jeśli nie jeździmy gdzieś po deszczu, w niskiej temperaturze, wersja Dakar ma tą zaletę, że cholernie ciężko jest ją przebić. Dzięki temu ja jak jeżdżę solo w takich terenach, gdzie przebicie tutaj opony byłoby dla mnie dużym problemem i dużym wyzwaniem. Wiadomo, można sobie to tam wymieniać, ale ja mam podejście takie, że chcę zminimalizować ryzyko, a jak już się coś stanie, no to wtedy się będzie kombinować. Minus Dakarów jest taki, można powiedzieć, że jest ona tak twarda, że nie ma szans, żebyście ją ściągnęli, nawet z czyjąś pomocą. Absolutnie graniczy to z cudem. Jest do tego potrzebna maszyna hydrauliczna i trzeba to zrobić w warsztacie, żeby ściągnąć tę oponę i założyć nową. Raczej się wam nie uda Dakara ściągnąć samemu. No i ktoś się może zastanawiać, no to czemu wybrałeś Dakar, jak jeździsz w większości czasu sam? Przebije ci się opona i co? No i co? Zobaczymy co wtedy. Jeszcze mi się nie przebiła. Mam na oponach dakarowych przejechane no już ponad 100 000 kilometrów na różnych oponach w wersji Dakar. Nie przebiłem wersji Dakar nigdy. Wersję standardową miałem raz i też raz ją przebiłem. I było to w Norwegii. Prawdopodobnie te opony są tak twarde, że nawet po przebiciu, jeśli nie ma w nich powietrza, awaryjnie dałoby się zjechać powoli do jakiegoś warsztatu, dokulać, bez wykrzywiania obręczy. Mam nadzieję, że nie stestuję tego nigdy, ale prawdopodobnie tak jest. Zobaczymy kiedyś. Także moje podejście jest takie, żeby zminimalizować ryzyko. A teraz zauważyłem, a nie, to tylko brudne. Myślałem, że mam wygiętą obręcz. Więcej na temat tych opon znajdziecie u mnie na blogu. Jest fajnie szczegółowo wszystko opisane i znajdziecie też na blogu w sekcji recenzje taki tutorial jakby, jak wybrać opony Mitas i czym się różni wersja Dakar od zwykła. Tam wszystko jest fajnie wypisane. Zapraszam na bloga, żeby tam uzupełnić informacje, których tutaj jeszcze nie poruszyłem. Także czołem!